Wszyscy nas ostrzegają, że RPA jest niebezpieczny. Kuźwa, zupełnie nie odniosłem takiego wrażenia, będąc tu ostatnio. Zobaczymy. Ja zakładam, że wszystko będzie dobrze, jak zawsze. Tutaj doktor Hassan ci pomoże w takich ciekawych różnych zagadnieniach. No, powiem szczerze, oni tutaj mają różne takie właśnie ciekawostki w RPA. Doktor Hassan. Patrz, jakie budynki w ogóle. Co to w ogóle jest? Nie wiem, za 30-40 pięter. Jest poranek, a pani mówi, że mamy chodzić głównymi ulicami, bo ta ulica, że jak pójdziemy teraz w lewo i później w prawo, jest bardziej bezpieczna niż ta, którą szliśmy. A jesteśmy w Pretorii, czyli stolicy, która de facto jest stolicą administracyjną. Dużo większy jest Johannesburg albo Cape Town. No ale to i tak jest moloch ta Pretoria, z tego co widzę. Trochę tak jakby to były Katowice, Gliwice i to wszystko naraz. A tak, to tak jak nasz Górny Śląsk, bo miasta Albo się ze miasta. sobą łączą, tak. Tutaj widać, że jest po prostu to wszystko połączone jedną wielką infrastrukturą, ale ten autobus wiózł nas jakieś 45 minut, więc de facto kawał drogi od domu Josefa. A tu jakaś rekrutacja, ale chyba do armii, bo tu jacyś żołnierze. Co to w ogóle jest? South African National Defense Forces. National Defense Forces, czyli wojsko generalnie. Czyżby RPA szykowało się na jakąś wojnę, że takie kolejki, jeżeli chodzi o rekrutację, to są rządowe budynki. Pretoria jest administracyjną stolicą RPA, więc tutaj całe mnóstwo rządowych budynków i ambasad. A to jest muzeum historyczne. Spójrz, zioło tu palą na każdym kroku, więc chodzimy w oparach i wąchamy to wszystko. Dochodzimy do dworca kolejowego w Pretorii. No budynek wygląda bardzo okazale, zobacz. Pięknie. Architektonicznie bomba. Aż jestem zaskoczony. Ciekawe jak tam w środku i ciekawe czy nie zabiorą mi noża jak będę wsiadał, bo zobaczymy w ogóle jakie zasady w RPA podróżowania pociągami. Bo przecież w Kenii było prześwietlanie bagażu, sprawdzanie, kontrola osobista. Praktycznie tak jak na lotnisku. Mam kłopocik, bo zakaz kiwery, zakaz noża, zakaz siekiery, zakaz grania w piłkę to nie. Natomiast zakaz noża mnie dotyczy. Bo co mam przy sobie? Przy sobie mam sprężynowca. Kupiliśmy 2 bilety do Midrand, 35 km, tak wygląda bilet, zobacz, wypas. I zapłaciliśmy 130 randów. Wesoło, ale chcemy sprawdzić ten pociąg. O, jak jesteś nowa w mieście, to zawsze przepłacisz, bo za tą kartę zapłaciliśmy 40, czyli po 20 za każdą kartę. Okej, bo to jest tak, że ta karta jest ważna do 2027 roku. Tu w ogóle jest piękna mapka, pokazuje nam na jakiej stacji wysiąść. A tutaj pani nam powiedziała, że jakbyśmy mieli aplikację, co można było szybko zrobić, to byśmy zapłacili 90 zamiast 130. Więc 40 przepłaciliśmy, czyli 1/3. Ale dobra, rypać to, tak jakbyśmy kupili komuś dodatkowo bilet. Ale wszystko wygląda bardzo w ogóle profesjonalnie. Ten dworzec jest naprawdę czysty i generalnie on jest bardzo drogi w porównaniu do transportu jakimiś autobusami czy nawet taksówkami. No ale jakby ideą było sprawdzenie wszystkiego, więc również pociągu. Najważniejsze, że nie robią żadnych przeszukań bagażu, bo obydwoje mamy noże. No, nie Bardziej było. rzeźnickie niż do robienia kanapek. To było tak, że myśmy tam przeczytali, zobaczyli, że jest niebezpieczne, że zakaz wnoszenia niebezpiecznych rzeczy i mówimy, kurde, przeczepią nas tak jak w Kenii, to stracimy na koniec noże. Co robić? A szkoda nam tych noży. No ale okazuje się, że nie, że wszystko było tak na pełnym luzie. No, siedzimy w pociągu, pociąg jest wypas. Zobacz, tak to wygląda. Klimatyzacja. Wielkie, wygodne okienko, przez które zaraz będę nagrywał. Jest naprawdę fajnie, jest zapowiedź, że następna stacja taka, siaka, owaka. Tyle i tyle. Przed nami pół godziny jazdy, 2 stacje. No i będzie fajnie, przetestowaliśmy coś niesamowitego. Kurde, pociągi. Czy ja na to wcześniej nie wpadłem? A męczyłem się tymi autobusami jak po prostu koszmar. No, trzeba sprawdzić, czy na przykład w Cape Town nie ma pociągu. I wtedy to w ogóle podróż byłaby fajną, wygodną przygodą. Też mi do przodu było. Republika Południowej Afryki. Mnie się podoba. Tobie? Bardziej mi się podoba Botswana, a później Zambia. Pierwsza stacja za nami, zobacz jak wygląda infrastruktura. No te miasta wyglądają bardzo bogato, bardzo wypasione. Jak w Europie wszystko wygląda. No, ewidentnie ten kraj jest najbogatszy tutaj w regionie. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że jest bardzo duże rozwarstwienie społeczne. Są bogacze i widać to na stacjach benzynowych. Mnóstwo bogatych ludzi w mega wypasionych furach. Bardzo często biali, rzeczywiście. Ale też wystarczy pojawić się w tych biedniejszych dzielnicach i jest po prostu totalny syf. Nawet
Nawet wczoraj żeśmy jechali i widzieliśmy slumsy, a tutaj masz po prostu mega wypasione regiony. Ja takiego rozwarstwienia nie lubię. No zobacz, jak to wszystko wygląda. Firma na firmie. I tak już jedziemy z 15 minut. O, tunel. I mijamy cały czas po prostu najbardziej wypasione miejsca, jakie widzieliśmy w Afryce do tej pory. Jeżeli chcesz podróżować komfortowo, to pociąg. Są oczywiście tańsze pociągi też. I też można sobie nimi jeździć. Ale myśmy chyba jakimś ślepym trafem niechcący wybrali najdroższy, czego wcale nie planowaliśmy. No bo wyjdzie nas ta podróż dokładnie 3 razy drożej niż taksówką. Ale to nic, no tak miało być prawdopodobnie. No może 2 razy drożej. Przesadziłem jak zwykle. Ale za to przyjemna odmiana i zobaczyliśmy coś nowego. Jest monitoring w pociągu, są ochroniarze, pełen komfort, a pociąg zasuwa. Zapierdziela nie wiem ile, ale widać, że po prostu zasuwa. Bogactwo. RPA zarabia na kopalniach, wydobywają mnóstwo minerałów, kamieni szlachetnych i tak dalej. Plus oczywiście jeszcze RPA zarabia na tym, że ma dostęp do oceanów z każdej strony prawie, z 3 stron. I o, Midrand, tu wysiadamy. No i robią eksport do wszystkich krajów dookoła. Na tym też zarabiają. Jesteśmy w Johannesburgu, a właściwie na przedmieściach, gdzieś tam pomiędzy Pretorią a Johannesburgiem, przyleciała jet. Cześć, dzień dobry. No i jesteśmy w trójkę. Mieszkamy u Krzyśka i Kasi, fantastycznych Polaków, którzy mieszkają tu od 40 lat. Później z nimi coś tam ponagrywamy. No i popowiadali nam tutaj dużo na temat całej tej historii RPA związanej z apartheidem, z tym jak się teraz białym ludziom tutaj mieszka. No i dlaczego większość białych stąd chce wyjechać, uciec, zwiać. RPA jest bardzo bogatym krajem, natomiast jest bardzo niebezpiecznym. Korupcja i przestępczość taka pospolita jest tutaj na jakimś koszmarnym poziomie. W biały dzień potrafią porwać kogoś, pobić, zamordować, okraść. No dzieją się tutaj koszmarne rzeczy. Dlatego też tych wszystkich historii wysłuchaliśmy. No i tak jak wszyscy nas obstrzegali przed RPA, tak my rzeczywiście tutaj powiedzmy do wieczora, do popołudnia będziemy chodzić, a później już wieczorami lepiej się nie kręcić po mieście, a lepiej siedzieć w domu. No i cóż, no i to jest fajne miejsce, żeby zakończyć podróż w moim wypadku, podsumować ją jakoś. 6 tygodni, 6 krajów i wszystko super. Krzysiek jest gościem, który zjeździł całą tutaj tą Afrykę południową, centralną. Jego wiedza jest gigantyczna, więc dzisiaj spróbuję z nim trochę porozmawiać i wypytać na temat geografii, kultury, historii, biznesu, czegokolwiek, na co dotyczy tych wszystkich krajów. Już nam trochę poopowiadał. No i zachęcał do tego, żeby jednak przyjechać tutaj na dłużej i sobie spędzić więcej czasu. Zobacz, jaka piękna szyszka. A jak pachnie? Żywicą. To jest szyszka, dobra, odkładam ją. Takie tutaj są ładne drzewa. A ta dzielnica jest przepiękna. Tu są jakieś wypasione wille, chociaż oni twierdzą, że to nie jest jeszcze ta najbogatsza i najtłustsza dzielnica. Są dużo bogatsze, ale pomimo tego całe to powiedzmy osiedle jest zamknięte, jest ochrona, tak się po prostu nie wejdzie. No i zobacz, kamery, truty, wszystko pod napięciem. Ludzie się boją własne życie i to dotyczy nie tylko Polaków, których tu okazuje się jest bardzo dużo w RPA, ale też właśnie wszystkich innych nacji, które powiedzmy mają białą skórę. Tak jak w apartheidzie czarni byli gnębieni przez białych, chociaż to też nie do końca tak jest i tutaj już wysłuchaliśmy na ten temat sporo sprostowań. Tak teraz nieoficjalnie i oficjalnie są wprowadzane przepisy. Politycy, ci, którzy reprezentują czarnych, no oficjalnie mówią o tym, żeby białych po prostu tutaj gnębić, tak żeby ich zmusić do tego, żeby wyjechali. Co się dzieje? Bo ludzie po prostu sprzedają swoje domy, sprzedają swoje majątki, wracają do Europy albo szukają jakiegoś innego miejsca na świecie. Bardzo dużo ludzi z RPA białych wyjechało do Botswany, tak jak ten właśnie właściciel tego kempingu, na którym spędziliśmy 3 dni. I oni tam po prostu się przenoszą, bo tam jest bardzo podobny poziom życia, ale jest milion razy bardziej bezpiecznie, przyjemnie i przyjaźnie. Sztuczne drzewo, które nie jest drzewem, tylko jest anteną GSM-a 5G albo coś. Czy to jest tak, że oni ukrywają te anteny, żeby nie wyglądały? Czy to ma ładnie wyglądać? A w ogóle ktoś ma to pod domem. Tu plomby wypadają. No i tak sobie mieszkają i żyją. Za drutem kolczastym i ogrodzeniem z wysokim napięciem. To wygląda
wygląda jak jakieś bazy wojskowe. Zobacz, jak bogaci ludzie mieszkają w RPA. Niektórzy też mają swoją ochronę, tak jak tam. No powiem szczerze, to są takie obrazki, które powodują, że człowiek naprawdę gdzieś tam podświadomie nie czuje się pewnie. Bo niby fajnie, niby bogato, niby pięknie, no ale kuźwa, takie zasieki? Szok. No i wracając do tematu, jest jakiś tam rząd tutaj w RPA, który jest strasznie skrajnie, radykalnie nastawiony na to, żeby białych gnębić i spowodować, że się będą stąd wynosić. Wprowadzają różne ustawodawstwa i na przykład, jeżeli jest jakaś firma, czy państwowa, czy prywatna, nieważne, 80% pracowników to muszą być czarni. Nie ma takiej opcji, żeby były inne proporcje. Później 15% to są tak zwani kolorowi, czyli mieszanki, i później zostaje 5% na jakiś tam, i z tych 5% powiedzmy jeszcze połowa, czyli 2,5% to mogą być biali. Więc de facto naprawdę jest bardzo trudno białemu znaleźć teraz pracę, bo żadna firma nie może go zatrudnić, nawet jakby bardzo chciała, bo po prostu limity nie pozwalają. Więc tak to teraz wygląda. No i rzeczywiście jest tak, że ci ludzie się stąd po prostu wynoszą, bo nie idzie to ku dobremu i perspektywy są rzeczywiście coraz słabsze, więc biali są teraz po prostu dosyć mocno ograniczani i tępieni tutaj. Dlatego oni sami nie wiedzą, co zrobić. Pieniądze są niewiele warte, nieruchomości, w które włożyli majątki, mogliby teraz sprzedać za bezcen, bo biali nie chcą tego kupować, raczej się chcą pozbywać, a czarni chcą to po prostu przejmować za bezcen. Więc ceny nieruchomości lecą w dół. No i tyle. No i taki tutaj mają klimat. A kraj jest bardzo nowoczesny, bardzo bogaty. Natomiast to klimat jest taki, że teraz nie będzie można tutaj normalnie funkcjonować. Tutaj też jest ciekawe spostrzeżenie, bo jest też dosyć spora grupa mieszkańców, którzy są czarnoskórzy, którzy jakby jawnie i otwarcie mówią o tym, że w czasach, kiedy rządzili biali, było lepiej i oni by chcieli wrócić do tamtych czasów, ponieważ wtedy było dużo bardziej bezpiecznie. I teraz zobacz, nieważne dla takiego zwykłego, przeciętnego człowieka, nieważne jest, kto jest u władzy. Ważne jest to, żeby w kraju, w którym on mieszka, zakłada rodziny, wychowuje dzieci, było po prostu bezpiecznie. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś jest powiedzmy w takim kolorze skóry jak większość społeczeństwa, ale musi się bać o własne dzieci i o własną przyszłość, to on woli, żeby było tak jak kiedyś, natomiast żeby było po prostu bezpiecznie. No i tak to działa, więc tutaj de facto no, rządzący robią strzał w kolano swojemu własnemu narodowi, bo ludzie rzeczywiście chcą normalności, tacy normalni, przeciętni ludzie. A normalności tutaj po prostu nie ma. I co z tego, że jest bogactwo i są pieniądze, jak nie ma normalności w tym kraju? To są takie przemyślenia, które tutaj ludzie, z którymi rozmawialiśmy, których poznaliśmy, którzy tutaj żyją od lat, mają. Na pierwszy rzut oka przyjedziesz i wszystko się wydaje pięknie, bardzo bogato, bardzo nowocześnie, no ale z jakiegoś powodu ludzie stąd wyjeżdżają i opuszczają ten kraj. RPA się odłączyło od Stanów Zjednoczonych ostatnio i weszło w układ z Rosją, Chinami i tymi wszystkimi krajami. Czyli to Stany Zjednoczone 30 lat temu, powiedzmy, zrobiły tutaj zmianę układów. No i nagle stracili wpływy w tym kraju, a kraj jest strategiczny, bo jest jednym z największych, na pewno jednym z najbogatszych krajów Afryki. No i geograficznie jest tak położony, że aż prosi się, żeby mieć tutaj powiedzmy swoje bazy. Więc tutaj mieszkańcy lokalni też się zastanawiają, jak to wszystko się skończy. Czy nie będzie tak, że Stany Zjednoczone zaraz zrobią im tutaj jakąś rewolucję pod jakimkolwiek pretekstem, ponieważ no wiadomo, nie mogą tolerować takiej straty. Więc to wszystko się tutaj dzieje i odbywa. To jest wszystko na świeżo. Jest tutaj bardzo dużo emocji. No i ci ludzie, którzy tutaj żyją, oni są w pewnym sensie w potrzasku. Sami nie wiedzą, co zrobić. To jest dokładnie to, o czym mi mówił Walter 3 miesiące temu, jak tutaj byłem. Że de facto dla ludzi, powiedzmy, o jasnej karnacji,
no nie ma tutaj przyszłości, nie ma tutaj miejsca. Porozmawialiśmy sobie też z Krzyśkiem na temat sytuacji w ościennych krajach. No i rzeczywiście rzucił jakieś nowe światło na sytuację w Zimbabwe. To też jest ciekawe. Kongo jest też dosyć ciekawe, ponieważ okazuje się, że Rosja ma tam dosyć duże wpływy i są czyszczone te tereny z tych rebeliantów i tych bojówek. No i na dany moment są, powiedzmy, konwoje, które powodują, że można w miarę bezpiecznie przejechać przez niektóre części kraju. No ale plany są takie, że w przeciągu roku, półtory chcą tutaj ustabilizować sytuację i spowodować, że generalnie już Kongo będzie bardziej bezpieczne, więc ta wielka geopolityka, ona jest naprawdę tutaj, ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi w ogóle o Afrykę i o bezpieczeństwo w regionie. Spójrz, przepych, biznes, kupę forsy. Natomiast, żeby było śmieszniej, Johannesburg w centrum, no to jest smród, brud i zgnilizna. Generalnie okolica dworca autobusowego to jest dramat. W ogóle mam wrażenie, że jestem w dwóch innych światach. Dzisiaj, teraz tutaj, na przedmieściach. I 3 miesiące temu, jak byłem w samym centrum Johannesburga. Przepaść cywilizacyjna. No ale tak jest właśnie. Właśnie fajnie jest to, żeśmy przyjechali tutaj do Krzyśka i Kasi, no bo mamy okazję zobaczyć RPA z tej dużo bogatszej strony, ale też właśnie wysłuchać tych wszystkich historii związanych z tym, jakim się tutaj wszystkim teraz żyje, ale nie tylko białym, również czarnym, bo oni też mają tutaj ciężko. Takie przestępstwa pospolite, bez różnicy, czy człowiek jest biały, czy człowiek jest czarny. Jeżeli mają go napaść i okraść, to po prostu to zrobią. I tyle. Jak byłem w Botswanie, to pytałem ludzi, czy Botswana jest bardziej bogata, czy RPA. I wszyscy pukali się w głowy i mówią, że RPA. No i to teraz tutaj widać. Natomiast jeżeli miałbym do wyboru, milion razy bardziej wolałbym mieszkać w Botswanie niż w RPA.